Grecka wyspa Kos. Dla wielu to raj na ziemi. Błękitna woda, białe domki, słońce i beztroska. Dla 27-letniej Anastazji Rubińskiej miało to być spełnienie marzeń. Sezonowa praca, czas z ukochanym, krok w stronę wspólnej przyszłości. Ale w nocy z 12 na 13 czerwca 2023 roku marzenia zamieniły się w koszmar. Anastazja zniknęła bez śladu. Przez 6 dni trwały dramatyczne poszukiwania prowadzone przez służby, rodzinę, lokalnych mieszkańców, nawet polskich detektywów. Gdy odnaleziono jej ciało, nikt nie był gotowy na to, co ujrzy. Zbrodnia była brutalna, dowody jednoznaczne, ale pytania do dziś nie dają spokoju. Kim był człowiek, który odebrał jej życie? Dlaczego poszła z nim? Czy tej tragedii można było uniknąć? Anastazja Rubińska miała 27 lat. Pochodziła z Wrocławia. Bliscy opisywali ją jako pogodną, ambitną, otwartą dziewczynę, która nie bała się marzyć. Miała partnera, z którym planowała wspólną przyszłość. Zdecydowali się razem na sezonową pracę w Grecji, konkretnie na wyspie Kos w miejscowości Marmarii. Nie był to pierwszy wyjazd za granicę. Jak wiele młodych osób traktowali to jako sposób na zarobek, ale też na przeżycie przygody. Grecka wyspa wydawała się bezpieczna. Nic nie wskazywało na to, że to właśnie tam Anastazja straci życie. 12 czerwca 2023 roku Anastazja miała spotkać w sklepie 32-latka z Bangladeszu i między innymi z nim miała spędzić następne godziny. Na nagraniach, do których dotarli śledczy, widać, że mężczyzna poznał Polkę tuż przed tragedią. Około godziny 22:30 Anastazja zadzwoniła do swojego chłopaka z informacją, że poznany mężczyzna odwiezie ją na motocyklu do pokoju hotelowego. Później Anastazja wysłała mu swoją lokalizację 3-krotnie, co wzbudziło jego niepokój, gdyż nie odbierała już telefonu. Nad ranem partner Anastazji zgłosił jej zaginięcie. Telefon nie odpowiadał. Nikt z bliskich nie wiedział, co się dzieje. Ruszyła akcja poszukiwawcza. Do Greków dołączyli polscy detektywi i wolontariusze. Wszyscy mieli nadzieję, że znajdą ją całą i zdrową, ale każdy dzień przynosił coraz mroczniejsze przeczucia. 18 czerwca, 6 dni po zaginięciu, nadzieja zgasła. Ciało znaleziono w odludnym miejscu, niedaleko słonego jeziora Alikes. Okolice porastały zarośla. Zwłoki były nagie, ukryte pod gałęziami, zawinięte w worki na śmieci i prześcieradło. Ciało było w zaawansowanym stanie rozkładu. W odległości 500 metrów wcześniej znaleziono telefon Anastazji. Tropy prowadziły w jedno miejsce – do domu Salahuddina, czyli mężczyzny, którego poznała zaraz przed zaginięciem. Był on obywatelem Bangladeszu, mieszkał na wyspie, pracował dorywczo w rolnictwie. Nie był związany ani z hotelem, ani z miejscową turystyką. Wśród miejscowych nie cieszył się dobrą opinią. Zamknięty, dziwny, trzymający się na uboczu. Policja przeszukała dom mężczyzny. Znaleziono tam włosy należące do Anastazji, zarówno w jego mieszkaniu, jak i na ubraniach. Co więcej, jego przeglądarka zawierała makabryczne frazy: jak ukryć ciało, jak zatrzeć ślady, czy można usunąć odciski palców. Szukał tego już po zaginięciu Anastazji. Jego współlokator, obywatel Pakistanu, złożył zeznania. Twierdził, że nie wiedział, co dzieje się w domu, ale usłyszał dziwne dźwięki. Nie miał odwagi interweniować. Później powiedział, że widział Salahuddina, gdy ten wracał brudny, spocony, wyraźnie zdenerwowany. Salahuddin próbował uciekać. Kupił bilet i planował opuścić wyspę. Został jednak zatrzymany przez policję. Od początku wszystkiemu zaprzeczał. Twierdził, że Anastazja wyszła z jego domu cała i zdrowa, że nic nie wie, ale materiał dowodowy był zbyt mocny, by to zignorować.
Proces rozpoczął się 2 grudnia 2024 roku w sądzie na wyspie Kos. Już od początku było wiadomo, że sprawa będzie budzić emocje. Na sali obecna była matka Anastazji. Powiedziała, że przyjechała tylko po to, by spojrzeć mordercy swojej córki w oczy. Oskarżony nie przyznawał się do winy. Początkowo udawał, że nie rozumie aktu oskarżenia. Jednak sąd uznał, że rozumie zarzuty: porwanie, gwałt i zabójstwo z premedytacją. Przesłuchano kilkunastu świadków, policjantów, biegłych, współlokatora oskarżonego, a także osoby, które znalazły ciało. Emocje sięgały zenitu. Już na drugiej rozprawie, 6 grudnia 2024 roku, zapadł wyrok. Salahuddin S. został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Złożył apelację, ale dla rodziny ofiary to nie miało znaczenia. Powiedzieli, że choć bólu nic nie ukoi, to przynajmniej sprawiedliwość została wymierzona. Sprawa odbiła się szerokim echem zarówno w Grecji, jak i w Polsce. Rozpętała debatę o bezpieczeństwie kobiet pracujących sezonowo za granicą, o braku kontroli nad osobami pracującymi na czarno, o imigrantach przebywających na wyspie bez dokumentów. Na Kos mieszka kilkadziesiąt Polek. Wiele z nich wstrząśniętych było tym, co się stało. Część wyjechała po tragedii. Branża turystyczna odczuła skutki tej sprawy bardzo wyraźnie. Podczas procesu doszło do niecodziennej sytuacji. Polski dziennikarz został aresztowany za nagrywanie rozprawy, co w Grecji jest zakazane i karane. Anastazja wyjechała na Kos, bo marzyła o lepszym życiu. Zginęła z rąk człowieka, którego prawie nie znała. Dlaczego mu zaufała? Na te pytania nie ma już odpowiedzi, ale jedno jest pewne: ta historia to dramat jednostki i ostrzeżenie dla innych. Nie chodzi o to, by się bać, ale by być czujnym, bo czasem wystarczy jedna decyzja, jedna chwila, by wszystko się zmieniło. Jeśli chcecie więcej takich opowieści, subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. Dzięki za uwagę.